Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mercedesa GLC. Mercedes GLC oficjalnie zadebiutował w 2015 roku, chociaż tak naprawdę jako datę premiery powinno się przyjmować 2008 rok i premierę modelu GLK. GLC to po prostu GLK po zmianie nazewnictwa, która ma sens. C w nazwie GLC oznacza, że jest to klasa C, ale w nadwoziu SUV. I prezentowana przeze mnie GLC to druga generacja serii GLC, która swoją premierę miała w 2022 roku. Nowa generacja jest kontynuacją stylistyczną innych Mercedesów, czyli model zyskał jeszcze bardziej obłe kształty. Wciąż sprawdza się opinia, którą kiedyś napisał mi jeden z widzów, że nowe Mercedesy wyglądają jak samochody zrobione z czekolady i ta czekolada się roztopiła. Z tym, że to nie oznacza, że auto jest brzydkie. Moim zdaniem jest nawet ładne. Tylko faktycznie wygląda jak roztopione. Mój egzemplarz był świetnie skonfigurowany, przynajmniej na zewnątrz, miał śliczny czerwony lakier i piękną 20-calową felgę i to wszystko spowodowało, że auto może się podobać. Nie mogą się podobać atrapy. Mamy tutaj paskudne atrapy wydechów oraz atrapy na zderzaku, które chyba miały imitować przepływ powietrza. Słabe. Nowy GLC też nieco urósł i jego wymiary to 4716 mm długości, 2075 mm szerokości już z lusterkami oraz 1648 mm wysokości. Rozstaw osi to 2888 mm, czyli auto jest o 6 cm dłuższe i teoretycznie ma bagażnik o 120 litrów większy. Teoretycznie, bo bagażnik w moim GLC nie ma 620 litrów, tylko 470. Jak widzicie, bagażnik nie jest równy, ma takiego garba, takie wybrzuszenie, bo pod spodem są akumulatory. Jest jeszcze taki dodatkowy schowek, ale jest taki mały, że w zasadzie nic nam nie daje. No i kable też zajmują nam sporo miejsca, bo testowana odmiana to wersja PHEV. Zwykłe odmiany mają dużo większy bagażnik. Z tyłu możemy położyć tylną kanapę i wtedy robi nam się idealnie płaska powierzchnia. Mój egzemplarz miał też pneumatyczne zawieszenie i wtedy z bagażnika można posadzić sam tył, żeby coś łatwiej wrzucić. W ogóle w kabinie mamy przycisk, żeby podnieść zawieszenie i wtedy zwiększa nam się prześwit i wynosi on 24 cm. Producent podaje, że zawieszenie podnosi się o 15 mm, ale wydaje mi się, że jest to jakiś błąd, bo widać, że podnosi się znacznie więcej. GLC może też mieć rozkładany hak holowniczy, który ma ciekawe miejsce na przycisku do jego aktywowania, który jest tutaj na górze na klapie. Wsiadamy więc do środka, gdzie jak widzicie, ktoś zaszalał z konfiguracją. Szkoda, że Mercedes nie zaszalał z kanapą, bo ta ani nie jest rozsuwana, ani oparcie nie jest regulowane. Na szczęście miejsca jest wystarczająco i ja się bez problemu mieszczę, a mam 186 cm wzrostu. I mam też miejsce na głowę i to mimo szklanego dachu. Do dyspozycji mamy też podłokietnik z takim trzymadełkiem na telefon i podobno tam też są rozsuwane miejsca na napoje, ale ja nie potrafiłem tego otworzyć. Są też nawiewy, oddzielna strefa klimatyzacji na tył, są dwa USB, gazowniki czy piano black po bokach. Siadamy więc z przodu. Tutaj, klasycznie jak to w Mercedesach, witają nas fotele elektryczne z przyciskami do regulacji na drzwiach. Wsiadanie i widoczność mamy bardzo dobrą, tak samo jak i bardzo łatwo dostosować pozycję. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Deskę, która jest niemal identyczna jak w nowej klasie C, co nikogo nie powinno dziwić. Mamy więc ogromny, pionowy ekran na środku, który płynnie przechodzi w tunel środkowy. Mamy cyfrowe zegary, które nie mają daszka oraz 3 nawiewy na szczycie deski nad tym ekranem. Podoba mi się to, że nie ma właśnie sterczącego ekranu na górze, za to duży plus. Minus oczywiście za niemal wszystko obsługiwane za pomocą dotykowych ekranów albo dotykowych przycisków. Zwłaszcza te na kierownicy irytują, bo ciężko je wyczuć. Swoją drogą ja miałem pakiet AMG, stąd też miałem inną kierownicę. W podstawie wygląda tak. Sam nie wiem, która ładniejsza. I klasycznie, jak to w Mercedesach, można ekranem głównym sterować na kilka sposobów. Albo z kierownicy, albo z ekranu, albo możemy sobie z Mercedesem porozmawiać. Hej Mercedes, Słucham. włącz proszę radio.
Hej Mercedes, Tak, proszę. opowiedz dowcip. Czy mieszkańcy Marsa boją się prądu? Tak, bo nie mają uziemienia. Działa to oczywiście wolno, więc moim zdaniem takie komendy głosowe to tylko bajer, żeby zaszpanować i nic więcej. Zwłaszcza, że potem kolejnego dnia już w ogóle te komendy mi przestały działać. Miło za to, że cyfrowe zegary mają dużo różnych motywów, w tym klasyczne z okrągłym prędkościomierzem i obrotomierzem. To lubię. Lubię też, że Mercedes zaczął się przykładać do spasowania i w tym modelu skrzypią tylko te górne nawiewy, a zresztą nie ma problemów. No oczywiście poza piano black. Materiały też są na dobrym poziomie. W ogóle w podstawie cały tunel środkowy to jedno wielkie piano black. Na szczęście dopłata do czegoś innego to 863 zł, co nie jest dużą kwotą jak na wartość auta, więc warto to kliknąć. Wróćmy jeszcze do ekranu głównego, który działa w miarę szybko, chociaż czasem jakaś aplikacja odpala się nieco dłużej. Jak na przykład ta, chyba opcjonalna aplikacja od Offroadu, która jest częścią pakietu za 2500 zł. Dodatkowo, poza tą aplikacją, dostajemy osłonę pod silnikiem oraz komfortowe zawieszenie, cokolwiek to znaczy. Ja mam przecież opcję z pneumatyką, więc pewnie ten komfort nie ma tutaj znaczenia, bo komfort jest w tej pneumatyce. No ale aplikacja jest świetna, bo podaje bardzo ważne parametry, jakimi są temperatury. A to jest o tyle ważne, że na tych zegarach cyfrowych nie potrafiłem odszukać tych danych, a moim zdaniem powinny być obowiązkowe w każdym aucie. W takim razie jeszcze rzut okiem na schowki i możemy zaglądać pod maskę. A pod maską, na pierwszy rzut oka, bardzo duży wybór, bo mamy aż 9 wersji. 2 diesle, 4 benzyny oraz 3 hybrydy plug-in. Moce są od 220 koni za najsłabszego diesla oraz aż do 680 koni za odmianę 63 AMG. Niestety, bez względu na moc czy rodzaj paliwa, pod maską zawsze będą 2 litry rzędowa czwórka turbo. Tak, nawet w AMG 63 jest 2.0 rzędowa czwórka. Co prawda, jest wspomagana ogromnym silnikiem elektrycznym, stąd taka duża moc, ale to niczego nie zmienia. Tam jest tylko 2.0 rzędowa czwórka, a w poprzedniej generacji było V8. To jest ogromny minus. Minusem jest też brak 6-cylindrowych diesli, bo w tym aucie to byłoby naprawdę świetne. Tak więc ja do testu wybrałem wariant 300DE, co jest ewenementem, bowiem jest to hybryda plug-in oparta o turbo diesla. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale nie ma na rynku drugiego producenta, który ma diesla połączonego z hybrydą plug-in. Co więcej, bateria w tym pluginie jest tak gigantyczna, że podobno pozwala na przejechanie 130 km na samym prądzie. Jest to niesamowity wynik, a bateria ma 31 kWh. I faktycznie, jak jeździłem normalnie, to miałem zużycie prądu na poziomie 28-29 kWh, czyli bez problemu robiłem 100 km na samym prądzie w mieście. Co więcej, da się lecieć 140 km na godzinę na samym silniku elektrycznym, a ładować możemy też na szybkich ładowarkach DC. Co prawda, moc jaką przyjmuje to do 60 kW, ale to wciąż znacznie więcej niż inne hybrydy plug-in, które zazwyczaj mają 11 kW, czasem 22. Brawo Mercedes! Niestety, tak wielka bateria ma wielką wadę w postaci wielkiej wagi. Auto waży 2340 kg, czyli jest o 390 kg cięższe niż odmiana 300D, czyli ten sam diesel, ale bez tego sprzętu elektrycznego. I to niestety czuć. Czuć, że auto jest ciężkie i to mimo, iż zawieszenie pneumatyczne robi cuda, żeby to zatuszować. Być może, jakbym miał nieco mniejsze koła z oponami o większym profilu, to wtedy byłoby nieco lepiej, bo momentami, moim zdaniem, było za twardo.
Ogromnym za to plusem jest zwrotność GLC, który jako jedyny w tej klasie oferuje tylną oś skrętną, która zmniejsza nam promień zawracania o 90 cm. Koła tylne skręcają się do 4,5 stopnia, co z zewnątrz wygląda dość dziwnie, ale Bayer działa genialnie i jest to dla niektórych wybawienie. Jak ktoś ma ciasny garaż, to GLC jest idealny do manewrowania. Zobaczcie, to jest mój garaż i teraz wyjeżdżam Lexusem RX, który jest co prawda o 11 cm dłuższy, ale rozstaw osi ma krótszy niż GLC, więc teoretycznie powinno być tak samo zwrotne. No to patrzcie teraz, co robi GLC. Bez problemu łamie się na raz i mam dobre 20 cm zapasu. No to jest świetne. Świetne są też osiągi. Każde GLC ma automat i każde GLC ma napęd na 4 koła. I to taki zwykły, prawdziwy napęd na 4 koła, a nie, że w hybrydach na jedną oś działa tylko silnik elektryczny, a na drugą silnik spalinowy. I GLC 300DE ma łącznie 333 konie, co daje nam katalogowo czas od 0 do setki na poziomie 6,3 sekundy. Pora na test przyspieszenia. Wynik to 6,3 sekundy, czyli dokładnie tyle, co podaje producent. Ale to było jak miałem prąd. Pora więc powtórzyć pomiar, jak już nam się skończy prąd. Wynik to również 6,3 sekundy. Co więcej, czas od 50 do 150 to z prądem 10,3 sekundy, a bez prądu 10,5 sekundy, czyli niemal to samo. Ba, od 100 do 200 z prądem to 17,5 sekundy, a bez prądu to 18,1 sekundy. Brawo Mercedes, auto zawsze ma jakiś tam zapas prądu i to czuć. Zrobiłem też pomiar przyspieszenia na samym prądzie i oto rezultat. Wynik to 14,7 sekundy, czyli w zupełności wystarcza do miasta, zwłaszcza, że od 0 do 50 mamy 4,7 sekundy. Na samym prądzie też jest najlepsza elastyczność, bo w zwykłym trybie jest lekkie opóźnienie. To znaczy, nawet jak jesteśmy w trybie elektrycznym i mocno naciśniemy gaz, czyli przebijemy tak zwany kickdown, to wtedy odpali nam się silnik spalinowy i pomoże nam przyspieszyć. I to w zasadzie jest to opóźnienie, czyli czas, kiedy załączy nam się klekot. Oczywiście klekot to nieco żartobliwie, ale faktycznie jak się załączy, jak jeździmy spokojnie, to czuć, czy tam słychać, że jest to 4-cylindrowy diesel i to mimo iż kabina jest bardzo dobrze wyciszona. Nie jest na szczęście bardzo wyczuwalne i usłyszy to wprawne ucho i to tylko wtedy, jak nie będzie włączone żadne audio w kabinie. W takim razie pora na spalanie. I najpierw zacznę od plusa, bowiem hybryda plug-in ma dokładnie taki sam bak paliwa jak zwykły diesel i ma on pojemność 62 litrów. I dopóki mamy prąd, to zrobimy te 100, a może i 120 km w mieście na samym prądzie. A jak prąd się skończy, to w mieście mamy wyniki na poziomie 9-10 litrów, no to nie jest jakąś rewelacją. Z drugiej strony to auto waży ponad 2,3 tony, stąd też taki wynik. W trasie jest znacznie lepiej i przy 120 schodzimy poniżej 6 litrów, a przy 140 koło 7. To już są moim zdaniem świetne wyniki, ale wydaje mi się, że już lepiej kupić zwykłego diesla. Co potwierdza też cena. Podstawowy GLC z silnikiem 200 o mocy 227 koni kosztuje 249 000 złotych brutto.
Podstawowy diesel o mocy 220 koni to wydatek 259 tysięcy złotych, a podstawowa hybryda plug-in GLC 300DE, czyli ta testowana, kosztuje 331 400 złotych. Znowu diesel 300D to wydatek 315 600 złotych. Różnica w cenie pomiędzy 300D a 300DE to 16 tysięcy złotych. I co ciekawe, GLC 300D, czyli diesel, ma 292 konie, a 300DE, czyli ta hybryda, ma 333 konie, to jednak zwykły diesel jest o 1/10 sekundy szybszy do setki. Ma też o 150 litrów większy bagażnik oraz będzie mniej palił w mieście oraz na trasie, pod warunkiem, że GLC 300D skończy się prąd. Co więcej, jak widzicie, GLC 300D może więcej pociągnąć i więcej możemy do niego załadować w stosunku do 300DE. I tym sposobem dochodzimy do podsumowania. GLC 300DE wydaje się idealnym wyborem, jak ktoś zarówno dużo jeździ po mieście, jak i dużo jeździ w trasie. Bo jak latamy dużo po mieście, to na prądzie tutaj można spokojnie zrobić 100 km. A jak latamy w trasy, to przy 120 dałoby się pewnie zrobić ponad 1000 km na jednym baku. Jednak jak ktoś głównie będzie jeździł tylko w trasy, to lepiej wybrać diesla, a jak ktoś będzie jednak latał głównie tylko po mieście, to lepiej wybrać hybrydę opartą o benzynowy silnik. A jak ktoś nie ma gdzie ładować auta lub potrzebuje większego bagażnika albo większego uciągu, to w ogóle nie ma co brać hybrydy plug-in. A co do samego GLC, to widać, że Mercedes się postarał. Czuć nieco lepszą jakość i lepsze spasowanie. Widać też, że jest to nowy Mercedes. Pełno w nim ekranów, dotykowych przycisków i świecących elementów. Robią wrażenie, chociaż mam wrażenie, że jest tego za dużo. Świetnym rozwiązaniem za to jest tylna oś skrętna, coś co w tej klasie do tej pory nie występowało, a to jak ktoś ma ciasny garaż i koniecznie musi mieć SUV-a, potrafi dużo zmienić. Cześć!